Ulicę Święty Marcin w Poznaniu zdobi przepiękny neon poznańskich słowików. Niezwykłą konstrukcję zaprojektował artysta plastyk Antoni Rzewuski. Neon powstał w 1974 roku i świecił do początku lat 90. Zdobiąca gmach Filharmonii Poznańskiej instalacja została wyremontowana w 2007 roku, a w ostatnich latach odnawiana była przez firmę Piotra Heinze, pod okiem którego historyczne neony odzyskują dawny blask. Konstrukcja składa się z klucza wiolinowego, 5 linii, po której niczym nutki skaczą słowiki oraz, no właśnie, przyjrzyjmy się zachwycającej animacji. Każdy przedstawiciel słowiczego chóru ma aż 1,5 metra wysokości. Ta informacja może zaskoczyć, ale z drugiej strony, gdyby nie to, neon nie robiłby tak wspaniałego wrażenia, gdy podziwia się go stojąc na chodniku. Czy zwróciliście już uwagę na słowika u dołu 5 linii, który świeci niezmiennie przez cały czas? Odnajdujemy w nim dyrygenta i założyciela chóru Filharmonii Poznańskiej, profesora Stefana Stuli-Grosza, czyli pierwszego słowika. Na fotografii sprzed 1939 roku widzimy młodego Stuli-Grosza grającego na fortepianie, a muzyce przysłuchuje się Franciszek Kęsy, wychowanek oratorium salezjańskiego, późniejszy działacz konspiracyjnej poznańskiej organizacji NOB, jeden spośród salezjańskiej piątki, męczennik II wojny światowej. Stefan Stuli-Grosz, związany od dzieciństwa z poznańskim chórem archikatedralnym, od początku okupacji angażował się w konspiracyjne życie Poznania. Po latach tak pisał o poznańskiej piątce. Było ich 5, 5 wspaniałych, o sercach dobrych i czystych, uwrażliwionych na wszelkie dobro i różnorodne piękno, jakim nas Stwórca obdarzył. Młodzieńcy ujmująco skromni i kulturalni, serdeczni i przyjacielscy, skorzy do sportowych wyczynów, żartów, zabaw i śpiewu. Jest rok 1939. Do księży salezjanów przy ulicy Wronieckiej przywiodłem ze sobą kilkunastu moich przyjaciół, śpiewaków już poznańskiego chóru katedralnego. Salezjańska piątka nie czekała na zaproszenie. Sami zgłosili chęć uzupełnienia męskiego zespołu tenorów i basów. Czy salezjańska piątka należąca do naszego okupacyjnego zespołu chóralnego była zaangażowana w działalność konspiracyjną? Trudno mi odpowiedzieć. Jeśli tak, to przypuszczam, że z uwagi na moje bezpieczeństwo nie dopuścili mnie do przyjacielskiej tajemnicy. Posądzonych o zdradę stanu wobec III Rzeszy aresztowano ich w sobotę i niedzielę 21 i 22 września 1940 roku. Ich rodzinne domy wypełniła rozpacz i trudny do opanowania ból, a w miarę narastających dni rozłąki potęgowały się uczucia smutku i piekącej tęsknoty. W naszym zespole powstała trudna do wypełnienia, przerażająca grozą luka. Po wojnie Stuli-Grosz studiował na Uniwersytecie Poznańskim i w Konserwatorium Muzycznym. Założył chór chłopięcy i męski Filharmonii Poznańskiej, kontynuując w ten sposób dzieło swego muzycznego mistrza, księdza Wacława Gieburowskiego. Chór Stuli-Grosza olśniewał kunsztem artystycznym gdziekolwiek się pojawiał.
Słowiki śpiewały w najbardziej prestiżowych salach koncertowych świata, a w marcu 1963 roku zachwyciły w Białym Domu prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Koncertowały też dla papieża Jana Pawła II. Przez wiele lat Słowiki pod kierownictwem maestro Stuligrosza budziły podziw Wielkopolan, śpiewając podczas niedzielnych mszy świętych u ojców dominikanów w Poznaniu. Stuligrosz podkreślał, że jego drogowskazy życiowe wspierają się na wierze w Boga, na silnych związkach rodzinnych oraz na prawdziwych przyjaźniach. Do tych wartości starał się przekonać swych wychowanków. Dla Słowików oraz licznych absolwentów Poznańskiej Akademii Muzycznej był wzorem i autorytetem. Mam to szczęście, że przed laty otrzymałam autograf od Stefana Stuligrosza. Wybitny pedagog, dyrygent, chórmistrz, pierwszy Słowik, odszedł w 2012 roku. Piękna baśń Andersena uczy, że anielski, wzruszający śpiew Słowika to skarb dostępny dla wszystkich, biednych i bogatych, dla potężnego cesarza i dla skromnego rybaka. Także melodia ukryta w poznańskim neonie, choć niesłyszalna, jest najsłodszym balsamem dla każdego serca.